Halo, halo, siemneczko, z tej strony Habi, a w dzisiejszym materiale specjalny, wyjątkowy materiał, na który tak naprawdę wyczekiwaliście grube lata. Odświeżona Akademia Taktyczna, moi drodzy, na Sandstone. Jest z nami Niko, mistrz granatów, siemaneczko. Siema, wariacie, słuchaj, co dzisiaj będziemy dla widzów jakby pokazywać? Co będziemy im... No co będziemy szpącić? Będziemy szpącić najdami wszystkimi. No okej, dobra. Wszystkie granaty będą rzucone. A jakie granaty pokażemy widzom? Nie wiem, jakiegoś może smoka, fleszyka, palaczka, Dzika te sprawy. nejdzika. O, akurat dostałem na łeb. Słuchajcie, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam oczywiście życie miłe i gra taktyczna oczywiście na pięknym, cudownym sandzie, bo jak wiecie, kwalifikacje do Polski oczywiście dzisiaj jest ostatni dzień, więc zapraszam każdego oczywiście do tego, żeby został do końca, bo może takie granaty wygrają wam mecz, a na pewno rankę. Gdy gracie sobie na B, wchodzicie jako terroryści na niższym, bądź też wyższym poziomie, często oczywiście tutaj zawodnik gra czy coś na tym podejście, może nawet i pod podestem, ale jeżeli na podejście gra, no bo to jest najbardziej taka, można powiedzieć, sensowna pozycja, na której oczywiście grać się powinno i oczywiście grać warto. Niko ogólnie pokazał mi ciekawego Polaka, którego nawet nie śmiałem się śmieć znać. Tak naprawdę, Niko, jakby pokażesz nam go tutaj, tak warieciku? Czyli jeszcze raz widzę, słuchajcie. O, proszę. Tutaj celujemy, tak, i jakoś tutaj. Dobra, więc rzucamy, pyk i lecimy zobaczyć. Słuchajcie, moi drodzy, jakby tutaj stał taki Niko delikwent, no to on tutaj, moi drodzy, byłby mocno palony na tym, można powiedzieć, pięknym podejściku. No i oczywiście to wszystko, kochani, oczywiście trzeba zrobić z głową, bo jeśli go rzucicie, przykładowo jak ktoś będzie na dorsach, a nie będzie tutaj smoka, no to zapewne, moi drodzy, zginiecie. Zostań tutaj, Niko, jak możesz. Na tej pozycji ja gram oczywiście w CT. Dajmy na to, że ja sobie gram za łupy, wychylam, patrzę, a tutaj Niko z granatem palą, znaczy z koktajlem Mołotowa w ręce. Chłop nie wie, co się dzieje, ja mam od twojego fraga, więc zazwyczaj to oczywiście musi być jakiś smoke, albo jak enemy rzuci tego smoka, albo coś, to po prostu wtedy można tego Polaka rzucić. Dobra, przechodzimy, moi drodzy, do kolejnej rzeczy. W Akademii Taktycznej najważniejsze jest oczywiście granie taktyczne. No bo to granie taktyczne oczywiście jest najważniejsze, zagrywki oczywiście granatów i nie tylko bardzo mocno mogą wam pomóc wygrać rundę, a taką oczywiście byście chcieli wygrać na bombside B. Słuchajcie, obojętnie czy Antrysta stoi na prawej ninży, na lewej, czy na drugiej ninży, czy na przykład w case'ach, czy w sidzie, to oczywiście tutaj takim, moi drodzy, flashem dostanie, a wy na przykład na eko, bądź też innej rundzie będziecie mogli naprawdę bardzo szybko i mocno mogli wejść po prostu na bombsite. Niko, czy mógłbyś rzucić takiego flaszyka? Ja sobie stanę i sobie tak postoję i sobie popatrzę, jak mam normalnie biało przed ekranem. Rzuć jeszcze jednego takiego, bardzo prosiłbym. O, proszę bardzo, już leci i poleciał. Kurde, czego nie trafiłem. Dobra. Czekaj, no nie trafiłem. No to widzicie, moi drodzy, że jedna, a druga ninja. A rzuć jeszcze raz. Jeszcze jednego takiego. Daj na to, że żeby sobie tutaj stał i będę po prostu czekał na oponentów, można by powiedzieć. Albo tak po prostu. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. To ruszył. Więc widzicie, że Niko tutaj naprawdę bardzo mocne granaty, no, oślepiające rzuca. Niko, powiedz nam, jak to się rzuca, ja tutaj pokażę widzom mniej więcej o co chodzi, bo ja, moi drodzy, już te flesze granaty poznałem, ale chciałbym, żeby wam Niko wytłumaczył, więc Niko z paczką na plecach, pokaż, jak to się robi. Mistrza Polski tuż, warto, żeby je wygrać, nie? Dawaj, pokazuj. To ustawiasz się tutaj, blokujesz się przy schodach No, i patrz się przed ciebie, masz takie okno, nie? no, Na górze. Pod tym oknem troszeczkę masz taką kreskę na takim jakby taką białą. obramówce takiej, no. No, Może celujesz w tą kreskę, no. może troszeczkę pod, no i rzucasz. A, to trzeba tak i tutaj gdzieś wykombinować. I on tak, widzowie, leci, że on się jakby oślepia na samym końcu. Wybucha na samym końcu, dlatego wszyscy, którzy tam stoją, dostają biało. Niko, jak oceniasz tego, że on dobrze tam wpada? O kurde, byle. Perfekcyjnie. No teraz to już w ogóle wpadł perfekcyjnie, ty normalnie jakiś normalnie nie poleciał tak, jak być powinno. No słuchajcie, sens jest taki, że po prostu on tutaj leci, odbija się tak, jak ma się odbić i tutaj tak naprawdę wybucha na samym końcu. Dlatego, moi drodzy, każda pozycja, obojętnie czy stoicie na przykład tutaj byście stali, moi drodzy, i byście na przykład czekali w taki sposób czy coś, albo na przykład w sidzie czy coś, albo tutaj nawet, i to oczywiście każda pozycja dostaje go bardzo mocno. Ja uważam, moi drodzy, że to jest jeden z najlepszych granatów oślepiających właśnie na bombsite B. Flasha się rzuca, ale bez smoka ani róż. Niko tutaj przygotował dla nas naprawdę bardzo mocnego smoka na spirale i za chwileczkę nam go pokaże, opisze, co tutaj jak trzeba zrobić. No i Niko, słuchaj, jakby
Jaka jest szansa, że on wpadnie? No jeśli to, żeby się celowało, no to 100%. No widzicie widzowie, jeśli to jest 100% szansa, to oczywiście macie szansę zgarnąć naprawdę bardzo mocno i szybko rundę. Słuchaj, no to pokaż nam jak on tam powinien lecieć. Dobra. Robisz przysiad na berce Nieźle, nieźle. No, i patrzeć się przecież masz takiego kwiatka, nie? Na Kwiatka, dachu no. rośnie. no. No widzę. I tam, gdzie jest najwyższy punkt, zjeżdżasz troszkę do prawej, masz taki drugi, jakby najwyższy. No, to takie odstające coś, no. Po prawej Taki stronie. odstający, no. No. Wyskakujesz i rzucasz. Aha. No dobra, słuchajcie, zrobimy tak jak Niko mówi. Stajemy tutaj, celujemy, czekajcie sobie, wyceluję może AWP, dajemy na to. Cyk i skaczę i rzucam, tak? I on tam powinien bardzo fajnie wpaść. No okej, trzeba może jakiś krok do przodu zrobić, co? Nie, czemu? No nie, ja zrobię teraz krok do przodu i na przykład teraz z krokiem do przodu bardzo ładnie wpadł na spiralę. Bo czasami tak jest, no na przykład u mnie, dajmy na to, że tutaj wejdę, cyk, no i zobaczymy tak, jak rzucę tak, to jak on tutaj wpadnie. Ej, nie, widzę, patrzcie, jak normalnie rzucę normalnie też, to on oczywiście bardzo fajnie wpada na spiralę. Nawet i fajnie zobaczymy, jak to wygląda z pozycji oczywiście terrorysty, który oczywiście będzie chciał wejść na onside B. O nie, no, szefowy smoke, słuchajcie, jak gracie po Tero, bardzo dobry smołczan, jak gracie po CT, bardzo trudny smołczan. No patrzcie, widzę, nic tutaj ogólnie nie widać, to jest smoke, który ja rzuciłem. No musielibyście tutaj wejść i przebiec, nie? No ale was od razu będzie tutaj oczywiście widać i bardzo łatwo zdjąć. Więc taki smołczan, moi drodzy, połączony z palakiem na tą pozycję, no daje naprawdę bezpieczne wejście na bombsite B, no bo jednocześnie i macie smoka tutaj, moi drodzy, i macie palaka tutaj, więc nawet jak ktoś będzie chciał przejść, to po prostu takiego mu kombu nie da rady. A jak nawet ktoś przybije tego smoka, to rzucając, moi drodzy, flesze, antyrysa jest bezradny, każdy na side jest bezradny i to, moi drodzy, daje wam bardzo łatwe wejście na bombsite B. Z drugiej strony dajmy na to, że gracie po stronie antyrysów i na przykład gracie tutaj, przykładowo jakąś rotację macie randomową i na przykład nie dostaliście ani fleszem, ani palakiem, ani smokiem, ale wiecie, że po prostu chłopaki wchodzą z przeciwnej drużyny na bombsite B albo gdzieś tam buszują w okolicach rampy. Jak, moi drodzy, sprawić to, aby tego gościa, który zazwyczaj ciężki jest do ogarnięcia i oczywiście do wykurzenia, po prostu szybko i łatwo wykurzyć. Niko, zarzuć mi tutaj palakiem, bardzo bym cię prosił. To jest za Dobra. chwileczkę, taki to jest... Ubierz kask. Dobra, ubieram kask, czapka zdjęta, kask założony i oczywiście ja już jestem gotowy. No i widzicie, widzowie, jakby taki palak bardzo dobrze i bardzo mocno tak naprawdę gdzieś tutaj wam pomaga w tym wszystkim, żeby to oczywiście zrobić. Słuchajcie, a jak to oczywiście zrobić? Patrzcie, stajecie tutaj sobie przy tej ściance, jak macie tutaj, można powiedzieć, no dajmy na to, że w tym miejscu tak naprawdę celujecie, trochę wyżej, no i on, moi drodzy, leci fajnie i odbija nam się od tablicy, no akurat mój jest taki, że on odbija się od tablicy, u niego odbija się od tej, tutaj można powiedzieć, no nie wiem, tej lampy, czy coś u mnie, Połąga. od tego pałąga, u mnie, moi drodzy, od tablicy i on naprawdę bardzo dobrze wpada, więc bardzo ogólnie to jest dobry, mocny palak i zdecydowanie polecam, ponieważ na Mistrzostwach Polski mam nadzieję, że takich zagrań będzie co niemiara. Ale my przejdźmy do kolejnej rzeczy. Przechodząc do kolejnej rzeczy po stronie antyterrorystów na Sandstone, moi drodzy, to jak wiecie, ten oczywiście materiał z Akademii, tak czyli na Sandstone jest bardzo mocno przedawniony, przeżyty, moi drodzy, gdzieś tam już 3 pokolenia wstecz, już oglądało Habiego, moi drodzy, jak tak naprawdę grać dobrze na Sandstone, granatami, wtedy jeszcze oczywiście palaków nie było, to zmienia diametralnie tak naprawdę gierkę, ale dajmy na to, że taki ziutek, Minimike Niko skrada się, moi drodzy, wraz z kolegami Minimajkami na midzie. No i na przykład takiego delikwenta, jak tutaj, moi drodzy, wykurzyć albo oczywiście spowolnić. Ja wam tutaj postaram się pokazać, jak to mniej więcej zrobić. Stajemy tutaj, moi drodzy, w tym miejscu, celujemy, moi drodzy, w tego tutaj oczywiście wystającego, można powiedzieć, w tą wystającą roślinkę, liścia, tak jakbyś można komuś sprzedać liścia, no i po prostu rzucamy. I taki palak, moi drodzy, bardzo dobrze wpada na mida i, moi drodzy, pali takiego delikwenta, jak słyszymy, bardzo mocno. On musi się wkurzyć, wycofać z pozycji, oczywiście poczekać, a my mamy zasób informacji, że tam na tym midzie ktoś po prostu gra. Tak samo jak na przykład Niko by chciał zagrać oczywiście w tej wnęce, zostanie tutaj Niko, to też, moi drodzy, na takiego delikwenta mamy oczywiście coś, a coś mamy, moi drodzy, do zaoferowania takiemu delikwentowi.
Stajemy, moi drodzy, tutaj przy tej kresce, oczywiście rzecz jasna, i bardzo prosty palak, moi drodzy. Celujemy po prostu tutaj w ten, można powiedzieć, róg i tutaj, moi drodzy, ten palak tak się ładnie odbija, pali tam na tą pozycję oczywiście i nawet, moi drodzy, pali wejście do tych dorsów, więc jakby nawet terroryści, którzy by chcieli wejść przykładowo przez ten, oczywiście, przez tego mida do dorsów, takiej oczywiście opcji mieć nie będą, po prostu mieć nie będą. I to jest takie spoko. Niko, ogólnie jak ty byś, dajmy na to, że grają już Polski i tak dalej, to myślisz, że takie granaty dla jakby graczy na już Polski albo ogólnie w sporcie są ważne? To mi się wydaje, że no jak ktoś nie wyrabia emowo, no to musi czymś nadrobić, więc taka osoba, która zna wszystkie granaty też jest przydatna. No dajmy na to, że macie jakiegoś Bolka i Lolka, oni totalnie nie wyrabiają, trójka, moi drodzy, robi po 40 fragów w meczu, chłopaki nie wyrabiają, no to, moi drodzy, może ich nie warto zmieniać, tylko po prostu pokazać ten film i oczywiście podać dalej. Jeśli oczywiście zostawicie łapkę do góry i podać ten film dalej, to obstawiam, że wasi znajomi będą grać totalnie o wiele, wiele lepiej. I zdecydowanie, moi drodzy, polecam, żebyście go podali dalej, bo taki Niko, na przykład, moi drodzy, gdyby tych granatów nie znał, no to mógłby wyrabiać, ale w sytuacjach krytycznych, gdyby miał pistolet, a na przykład przykładowo miałby granat, miałby pistolet, a w enemy byłby kałach. Obstałem, że w większości sytuacji, gdyby nie znał granatów, to po prostu mógłby taki pojedynek przegrać, a jak wiemy, Niko jest mega dobry, utalentowanym zawodnikiem, więc moi drodzy, dobra, tak, to moi drodzy, zawsze prawie taki klasyk wygra w dziadach. Gramy po stronie CT, graliśmy na bombsite A, terroryści zajęli bombsite B, bo tutaj był Bolek i Lolek, oni oczywiście aimowo nie dali rady, granatów nie znali, oczywiście rzecz jasna. Siedzi sobie tutaj taki Niko z drużyny dziadów, drużyna dziadów na mistrzostwach Polski zajęła bombsite B, siedzi sobie tutaj na drugiej ninży, taki Niko, a wy, moi drodzy, sobie skromnie, bo skromnie mu oczywiście rotujecie przez mida, zajęliście mida, wchodzicie, moi drodzy, w Elkę, tutaj macie wszystko zajęte, nikt wam oczywiście was nie zabije i, moi drodzy, jak takiego delikwenta wykurzyć, bądź oczywiście sprawdzić, czy on w ogóle, moi drodzy, tam jest na tej drugiej ninży. A więc tak, mamy tutaj oczywiście taką jedną linię, raz, dwa i trzy i przy niej, moi drodzy, stoimy przy tej trzeciej linii. No ona jest bardzo łatwa, bo pierwsza jest przy pierwsza, moi drodzy, jest ogólnie przy tej ścianie, druga i trzecia, idziemy na tą trzecią i bardzo prosto, bo tutaj, moi drodzy, jest taka chmurka, którą oczywiście celujemy, już rzucamy i tak naprawdę on po prostu tam, moi drodzy, leci. On tam leci i tak naprawdę nie ma innej opcji, żeby, moi drodzy, poleciał gdzie indziej, a Niko, moi drodzy, tylko stoi, patrzy, no i patrzcie, moi drodzy, w ogóle jak bardzo mocno ten palak ogólnie zabiera całą przestrzeń na tym bombsite i ogólnie na tej drugiej ninży. Nawet tam trochę tej ninży zwykłej pali, moi drodzy, tak. Gdyby tutaj, moi drodzy, stał przy tym, no to oczywiście tym palakiem można by było zebrać większy zasób informacji. Więc, moi drodzy, ja bardzo polecam, a na mistrzostwach Polski w kwalifikacjach i, moi drodzy, w głównym turnieju takich zagrań oczywiście uważam, że doświadczycie jeszcze i jeszcze więcej. Przypominam, moi drodzy, że na mistrzostwach Polski oczywiście na moim Twitchu, zapraszam oczywiście każdego, moi drodzy, takie zagrania na mistrzostwach Polski będą oczywiście codziennością i oczywiście na mistrzostwach Polski na Twitchu będziemy rozdawać, moi kochani, oczywiście, rzecz jasna, co jeden mecz, co jedną mapę, skiny o wartości okolicach 100 golda, więc, moi drodzy, naprawdę wiele osób będzie mogło je zgarnąć, więc was oczywiście zapraszam. A teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, kolejnej Zagwozdki Akademii Taktycznej na Sandstone. Słuchajcie, kochani, jesteśmy teraz na bombsite A, jesteśmy po stronie CT, cały czas oczywiście odbijamy bombsite'y. W tym materiale będą pokazywane rzeczy, które są, moi kochani, zazwyczaj albo nie po kolei, albo po prostu nie w kolei takie, jak to wszystko ma wyglądać. A tutaj w tym oczywiście w tym smoku, granacie, triku chodzi o to, że po zaplantowaniu bomby terrorystów, na przykład dajmy na to, że paka stoi na środku, terrorysta stoi po prostu pod apartami, tak? Tutaj oczywiście pod apartami sobie stoi, to, moi drodzy, często jest tak, że po prostu trudno go wykurzyć. Niko, czy ty na przykład jak grasz, to masz jakieś trudności, żeby takiego gościa w ogóle zabić? Przykładowo. No takiego ciężko z ziomeczka, to mu tylko widać głowę w sumie. A jak stanie tu jeszcze tago na ten piksel taki, No tak, to jest, stój tam, ja to się go nie da w ogóle. pokażę. Stój tam. Widzicie, tutaj na przykład widać Niko przez ten piksel, ale na przykład jak ktoś gra na longu, to na przykład go już tutaj nie widać. Widać na przykład, że mu się tutaj głowa kończy. Ja na przykład dostanę głowę od takiego zawodnika, ale przykładowo ja go, moi drodzy, nie dostrzegę. Jak teraz w ogóle takiego ziomka, delikwenta wykurzyć, zabić, no cokolwiek, moi drodzy, zrobić, żeby oczywiście go się tam pozbyć. Słuchajcie, jak gracie na longu, często jest tak, że tutaj na przykład jest jakiś, no dobra, dajmy, o, dzięki za followka, bardzo dziękuję za followka, ktoś w ogóle właśnie mi dał followka, więc ty, widzu, oglądasz ten materiał, nie bądź gorzej za followka, brakuje 1300, nie, przepraszam bardzo, nie 1300, 1296, tutaj macie ma w ogóle na dole, ile brakuje do, moi drodzy, oczywiście diamentowego twórcy, moi drodzy, jest coraz bliżej, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, Niko tam gra, jak go wykurzyć? Słuchajcie, gracie na longu przykładowo, przeskoczyliście na tą stronę, nie wiecie co zrobić, bo wiecie, że jak wychylicie, dostaniecie bombę.
Stajecie, moi drodzy, sobie w tym tutaj oczywiście rogu. Celujecie, moi drodzy, w róg tego oczywiście boksa, rzucacie palaka i on, moi drodzy, wpada idealnie, a jak rzucicie takie combo, czyli oczywiście palaka i na przykład jeszcze do tego palaka i oczywiście nade'a, to, moi drodzy, taki delikwent będzie się tam jarał, no Niko ma tutaj 10 000 HP, więc będzie się, Niko się trochę jeszcze przysmaży, moi drodzy, jak dobry kurczak, no ale taki kolega to już dawno tam zrobi się blady i sztywny na tym bombsite. No i na przykład jak też oczywiście chcecie odbijać takiego smoka, znaczy flasha możecie sobie rzucić, czekajcie, ja wam tutaj pokażę, jak on wygląda. Czyli biało. Tak możecie sobie rzucić i on, moi drodzy, bardzo fajnie oślepia oczywiście każdego w drużynie Tero i też oczywiście osoba dostanie go, która stoi właśnie pod upside'em, tylko po prostu trzeba zrobić wtedy trochę większy rozbieg, żeby oczywiście, inaczej, żeby on tutaj fajniej wpadł, przykładowo tak. No to jak on tutaj wybuchnie w tym miejscu, to oczywiście każdy z Tero celowany na przykład w aparty, znaczy zaparty na przykład tutaj, nie zobaczy tego flasha, ale dostanie oczywiście biało. Na przykład dajmy, że tak będzie stało, nawet i tak będzie stał i na was czekał, to też dostanie biało. Moi drodzy, moi mili, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego oczywiście granatu. Tym razem to może być granat nawet i po CT i nawet i po Tero. Daję na to, że oczywiście tutaj Niko stoi, można powiedzieć, że na standardzie, gdzie jest paczuszka, macie zaplanowaną bombę i tak dalej. I teraz zostajecie na przykład, dajmy, że 1 na 3, wiecie, że macie słabą amunicję, zostało na przykład 15 sekund do końca, a wy macie w ręku palaka i na przykład, no nie wiem, digla, moi drodzy. Wiecie, że w 1 na 3 nie wygracie takiej sytuacji, więc moi drodzy, co zrobić w takiej sytuacji? Gracie w apartach, bo ma zaplanowana i tak dalej, to przykładowo jak nikt nie idzie od oczywiście granatu, można takiego palaka rzucić, że ustawiacie się, moi drodzy, to było chyba tutaj w tym miejscu, z tego co pamiętam, i to było tutaj, moi drodzy. I on powinien tutaj bardzo fajnie wpaść oczywiście na pakę, ten palak i ogólnie na tą pozycję. Jak pewnie to już słyszycie, wszystko jest elegancko, cała pozycja, moi drodzy, jest spalona i bardzo dobrze, moi drodzy, to wygląda. On jest bardzo taki, można powiedzieć, bezpieczny, no bo chodź, Niko, patrz. Ja go używam z tej pozycji, o tutaj stary, aż idę. O tutaj jestem stary. No to... Takie dwie, nawet sam ja nie widziałem. Serio? No. O, patrz, że tutaj stoisz i o tutaj rzucasz, o tu. I on tam leci normalnie na bombsite. Mega topka. Mega sztosik i nawet trochę pod tym bombside'em pali, więc... Sztosik, abanosik. Sztosik, abanosik, no. Luzik, arbuzik, elegancko. No i tak to, moi drodzy, wygląda. I teraz Niko, stań teraz z drugiej strony. Pokażemy widzom, znaczy z drugiej strony side'a, że jakby nie jako Tero, tylko jako CT, na przykład jak bronisz, nie? Tutaj będziesz sobie stał i na przykład będziesz chciał bronić side'a. Przykładowo wydaje mi się, że to jest pistoletówka, bo w pistoletówce to uważam, że działa chyba najlepiej. Niko, myślisz, że w pistoletówce zazwyczaj antyryści się ustawiają tutaj w side'zie? No jeśli Tero ma dojechane aparty, no to raczej tak. No to dajmy, że sobie oczywiście tutaj stoją. Wy oczywiście trybie sojuszniczym bardzo dobrze to funkcjonuje. Zobaczcie, moi drodzy. Stajecie o tutaj, można powiedzieć, że w tym miejscu. Celujecie tak naprawdę w ten przedział i rzucacie, moi drodzy, po prostu takiego palaka na side. Patrzcie, rzucacie palaka, rzucacie, moi drodzy, nade'a i, moi drodzy, to leci idealnie. Tutaj oczywiście poleciał granat na Niko. I takie combo uważam, że waszego delikwenta w enemy bardzo mocno wypłoszy i nawet można by było pokusić się tak naprawdę, nie wiem, o jakiegoś tutaj flasha z tej perspektywy, gdzieś tam, wiecie, on tak by poleciał. Gościu, nawet jakby nim nie dostał, szkoda by się odwrócił, to by zawsze był ogłuszony i takie ogłuszenie by sprawiło to, że po prostu taki delikwent miałby mocny przypał pod względem taki, żeby nie słyszał, co się dzieje w apartach, to wybiega i tak dalej. Tak by to wyglądało. Niko, co jeszcze chciałbyś coś dopowiedzieć do tego rantu, czy myślisz, że to wszystko? Mi się wydaje, że nie ma co dodawać już. Bardzo dobrze. Liczyłem na taką odpowiedź. A więc chodź, Niko, teraz tutaj. Ustaw się pod tymi apartami i dajmy taką sytuację, że gracie po stronie CT. Na bombsite to będzie oczywiście freeside tak naprawdę. Gracie po stronie, chodź tutaj pod aparty, ustaw się taki, wiesz, na piksel, nie? Tak, pod aparty na piksel, o tutaj, no. Stój sobie tam. I przykładowo dajmy, że gracie po stronie CT, na sojusznikach, nie wiem, na rankedzie, gdziekolwiek. I wiecie, że w tej pozycji, moi drodzy, po prostu przegracie, no bo gość już jest celowany. Wiecie, że to jest pozycja tak naprawdę martwa. Stajecie sobie w tym miejscu, celujecie gdzieś tutaj oczywiście trochę wyżej, tak, czekajcie. Nawet można o tak zrobić, że jesteście tutaj, biegniecie i rzucacie. I ten palak, moi drodzy, leci idealnie do tego gościa. Nade'a dorzucacie i tak naprawdę jest po chłopie. No bo nade i palak leci idealnie do tego gościa. Chłop normalnie aż uciekł, bo było, moi drodzy, za gorąco. No chłop sztywny pod apartami. Chłop sztywny, byście go znaleźli, moi drodzy, zimnego i sztywnego tak naprawdę. Więc ten granat jest bardzo mocno OP
ja go ogólnie mocno polecam i propsuję właśnie na takich sytuacjach, że na przykład ktoś zazwyczaj, dajmy na to, że 3 rundy przegrywacie po prostu, bo tam gościu gra naprawdę dobrze aimowo i wiecie, że aimowo nie dacie rady, no bo taki macie dzień. No to taki granat, taki palak, moi drodzy, bardzo mocno oczywiście zapewni godny byt, jeśli chodzi o takie zagrania. Ale dajmy, że tam Niko normalnie sobie siedzi, chłop w kebabie oczywiście obiad gotuje dla całej rodziny, widzicie, jak tam skupiony na swoich czynnościach. Turek. Normalnie turas, ty, w kurniku robi kepsa, biega od lewej do prawej. Mieszano. Mieszane. Stajecie, moi drodzy, w tym miejscu, celujecie bardzo prosty palak, bardzo dobry granat. W tym miejscu celujecie w róg tego okienka, moi drodzy, on powinien tam bardzo ładnie wpaść. Na Niko. Niko normalnie aż w kuchni, no po prostu miał mocny temat. Leci oczywiście granat, chłop dostaje go na banie i tyle. Chłop się normalnie kręci jak to mięso na rolo, czy jak to tam. No i wszystko oczywiście siedzi. Bardzo dobry granat oczywiście w aparty. Niko, pokaż jak się go, no, w ogóle opisz jak się go rzuca. Dobra, to idziesz na 3. schodek. Dobra, 3. schodek, no. Raz, 2, 3. No, Stawiasz się no, w 3. schodku. no. Tu gdzie masz takie jakby pogrubiony, ten taki kreskę, nie? No. Celujesz na tą kreskę i rzucasz. No okej, dobra, to ja spróbuję teraz rzucić. Tak, znaczy tak, stoję na 3. schodku, celuję w pogrubioną kreskę, stoję i rzucam, tak? Mhm. Nate, palak, flash. To powiem tak, tego palaka to pewnie nieco wyżej musiałbym rzucić, no tak, zgadza się. On tam wpada idealnie, nade rzucam, wpada, moi drodzy, jeszcze lepiej, więc takie oczywiście tutaj antyraszowe dla antyterrorystów bardzo dobre i kompatybilne, można powiedzieć, że zagranie. Przykładowo z drugiej strony, jak na przykład tutaj sobie stoimy, no to weź Niko takiego granata rzuć. Na przykład sobie tutaj stoję, patrzę sobie na moje, na przykład, nie wiem, zatkę czy coś. Ja na przykład takich rzeczy nie widzę, nie? Leci dopiero granat, ja, moi drodzy, dostaję, no prawie, że 100 HP. Zostałoby mi tam, no nie wiem, z 11 HP, coś takiego. Coś takiego. Więc jakby tak to wygląda, ale z drugiej strony jak na przykład tutaj stoicie, to możecie na przykład takiego palaka rzucić bardzo fajnie, oczywiście na longa, tylko oczywiście ten krok trzeba zrobić do przodu, celujemy w tą górną część, kroczek do przodu, malutki oczywiście rzucamy, tak samo oczywiście granat, cyk, on tam powinien bardzo ładnie wpaść i ktoś, kto oczywiście gra na longu, przykładowo z antyrysów, bardzo łatwo go tutaj w tym bombsite, znaczy w tym longu oczywiście wykurzyć, więc to jest naprawdę bardzo spoko, bardzo dobre i bardzo mocne tak naprawdę, bardzo mocne. A teraz przejdziemy do, moi drodzy, flasha, którego tak naprawdę większość z was nie zna. Niko, ty jesteś specjalistą od tego flasha, zazwyczaj jak gramy duo, to mówisz, żeby dać tam flasha, żeby rzucić. Słuchaj, jak się rzuca tego flasha w bombsite A, żeby każdego oślepił? Ale nie, czy mogę takie zdradzać, takie tajne flesze w ogóle. Tajne flesze? Dobra, słuchaj, dam ci w łapy 2 ziemniaki, będzie dobra, dobra? Dobra, chodź. Jak łatwo go przekupić, te 2 ziemniaki na frytki. Opowiadaj. Jesteś pewny? Tak jest. To słuchaj, na ucho ci powiem. Dobra. Słuchaj, No. nastaw łóżko. Nastawiam, no. Blokujesz się, tutaj się blokujesz No. i patrzysz przed siebie. No. Masz takie 2 anteny jakby. No mam 2 anteny, no. Na tej dolnej antenie No. celujesz na maksa jakby do prawej tej anteny. Że na róg, tak? Tak, no. No. I jedziesz na wysokość tej po lewej. Okej, no mam, no. I skaczesz, rozasz. Dobra. To ja, to teraz idź w side. A znaczy inaczej, rzucaj, ja pójdę w side, zobaczę czy dostanę, okej? Dobra, ready? Żeby nie było, że jesteśmy tutaj, moi drodzy, gołomówni. Dajmy, że na przykład sobie tutaj, na przykład, nie wiem, no. Patrz sobie under, tak? Znaczy, no, wejście od Anera, tak? Czekaj. Dostałem białą, moi drodzy. Oczywiście nie byłem odwrócony, ale jak się odwróciłem w aparty, to oczywiście już dostałem full biało. Przykładowo, jak ktoś tutaj grał i by był wpatrzony w aparty, no to, moi drodzy, bez reakcji. Bez reakcji tak Stary, naprawdę. bomby cię przeszamy. Bombi mnie chłopczyszami, ty. Mamy tutaj oczywiście tą antenę, nie mam niestety... A nie, mam AWP, to wam, moi drodzy, pokażę. Jak mamy tutaj końcówkę tej anteny, tutaj mamy końcówkę drugiej anteny, po prostu celujemy tak, żeby oczywiście tutaj wszystko było, tak można powiedzieć, że na równo. Cyk, skaczemy i, moi drodzy, ten fleszyk, znaczy powinien trochę lepiej wpaść. O tak, moi drodzy, powinien wpaść, więc... O kurka wodna, dostanę białą. No dostałem, dobra, to... No, mój błąd, Ej, gościu, mój błąd. Muszę to, moi drodzy... Iwy. Co to było, ty?
Musimy to zrobić widzę. w taki sposób i rzucamy tego fleszyka. Chłop mi wszedł przed maskę i się zapytał, czy ja go widzę. No widzę go. Słuchajcie, więc jeśli wam ta Akademia Taktyczna się przydała, bądź myślicie, że przyda się waszym kolegom z drużyny, z klanu, bądź komukolwiek, moi drodzy, kogo znacie i lubicie i chcielibyście, żeby on grał trochę lepiej w tego standoffa, moi drodzy, pod względami taktycznymi, bądź moi drodzy, w ogóle, żeby wam trochę pomógł, a lubicie z nim grać, a nie chcecie mu mówić, że na przykład jest słaby czy coś, to polecam, moi drodzy, go wysłać, ten filmik, zostawić łapkę do góry, żeby oczywiście pokazać, czy chcielibyście na przykład Akademię Taktyczną z na przykład Duna, Hanami, Rasta, nie wiem, Zona, prowincji, moi drodzy, i my postaramy się oczywiście w tym aspekcie działać. Bardzo wam dziękujemy, trzymajcie się, do usłyszenia i oczywiście podajcie na Twitcha, no i to tyle, był z Piono. nami Piona, no to Piona, był z nami Niko i Habi, siemaneczko i bye bye.